Cześć wszystkim, witajcie ponownie w Sunset Talks. Dzisiejszy temat może okazać się ciężki, dlatego postaram się go rozwinąć z humorem. Będzie bowiem o toksycznych relacjach, w których wielu z nas jest uwięziona. Obojętnie, czy są one profesjonalne, prywatne, romantyczne, czy związki krwi, w wielu z nich czujemy się pod stałym zagrożeniem i zamiast pasją napędzane są kortyzolem. Dlaczego to robimy? Dlaczego się na to zgadzamy? Zapraszam do odcinka Miłość pod lufą. Bądźmy szczerzy, wiele związków dziś to emocjonalne sytuacje zakładnicze. Nie dosłownie, ale emocjonalnie. Jedna osoba żyje w strachu przed utratą drugiej, a druga trzyma się z poczucia winy, kontroli albo z desperacji. Każda kłótnia to konflikt zbrojny, każda wiadomość to potencjalna bomba, każda chwila ciszy to negocjacje o przetrwanie. Czekaj. Mówisz o związkach, czy o tym, jak Zenuś reaguje, kiedy wychodzisz z domu na 5 minut? Jinx, proszę. Co? On dosłownie siedzi przy drzwiach i wyje, jakby zaczynała się apokalipsa. To się nazywa lęk separacyjny. Ja to nazywam drama queen. Ale mów dalej, to ciekawe. Pewnie znacie takie związki, może nawet w takim byliście, a może nadal w takim jesteście. Gdzie ktoś stale sprawdza telefon partnera, wymaga wyjaśnień z każdego lajka, każdą rozmowę, każdy moment niezależności. Gdzie kocham cię brzmi mniej jak uczucie, a bardziej jak nie waż się mnie zawieść. Gdzie ofiara, tak, zazwyczaj jest ofiara, zostaje nie dlatego, że chce, ale dlatego, że wyjście wydaje się bardziej niebezpieczne niż zostanie. Przepraszam, ale ofiara? Kto tu jest ofiarą? Ja tylko chcę wiedzieć, gdzie jesteś. To troska, miłość. Zenuś, kochanie. Nie, serio. Jak wychodzisz, ja się martwię. Co jeśli coś się stanie? Co jeśli ktoś cię ukradnie? Ja po prostu potrzebuję wiedzieć, że jesteś bezpieczna. Bracie, to się nazywa GPS stalking w kostiumie troski. Baba idzie do sklepu, nie na wojnę. Ty nie rozumiesz, bo nikogo nie kochasz. Kocham, ale nie robię z tego serialu kryminalnego. Dobra, uspokójcie się obaj. Bo tu wchodzi psychologia i neurobiologia. Kiedy dorastasz z niestabilnym poczuciem bezpieczeństwa emocjonalnego, miłością, która przychodzi i odchodzi, uczuciem, które jest warunkowe, rodzicami, którzy byli obecni fizycznie, ale nie emocjonalnie, twój mózg uczy się, że miłość to coś, o co trzeba walczyć, co trzeba udowadniać, o co trzeba zabiegać. Spokój staje się podejrzany, stabilność wydaje się ciszą przed burzą. Twój układ nerwowy przyzwyczaja się do chaosu. Adrenalina, dopamina i kortyzol tworzą koktajl, który wydaje się miłością, ale to faktycznie uzależnienie. To ten sam mechanizm, co scrollowanie Instagrama o 3 nad ranem albo sprawdzanie profilu byłego 15 razy dziennie. I to jest nasze wprowadzenie do akt z działu co? Wiecie, że ludzie zakochani mają takie same poziomy serotoniny, jak osoby z zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym? Słowo honoru. Badania pokazują, że we wczesnych etapach zakochania serotonina spada, a kortyzol rośnie. Dokładnie ta sama kombinacja chemiczna, którą mamy w obsesji. Dlatego nie możesz przestać o nich myśleć. Dlatego sprawdzasz telefon co 2 minuty. To nie jest romantyczne. To jest biochemia obsesji. Czyli mówisz, że ludzie są tak zjebani, że jak ktoś jest miły i normalny, to myślą, o kurde, coś tu jest nie tak. Dokładnie, twój układ nerwowy przyzwyczaja się do obsesji. Adrenalina, dopamina i kortyzol tworzą koktajl, który wydaje się miłością, ale to tak naprawdę uzależnienie. Czekaj, ale ja lubię, gdy Kami wraca do domu i jestem mega szczęśliwy. To jest uzależnienie? Nie, to się nazywa bycie psem. Ty jesteś zaprogramowany na radość z powrotu stada. Ale jakbyś wysyłał jej 47 wiadomości, gdzie jesteś i robił scenę, że rozmawiała z listonoszem, to już problem. Zenuś. Co? Listonosz był podejrzany. Listonosz ma 70 lat i złamane biodro. Więc dlaczego ludzie zostają w takich związkach, które ich niszczą? Dla kontrolera to zazwyczaj chodzi o ego. W głębi jest terror przed porzuceniem, przed byciem niewystarczającym, przed utratą iluzji kontroli. Jeśli będę ich wystarczająco monitorować, zmieniać, zmuszać do dowodów miłości, wtedy w końcu poczuję się bezpiecznie. Ale oto nowina.
Nigdy nie poczujesz, bo problem nie jest w nich, problem jest w ranie, którą próbujesz ich zmusić do uleczenia. Ale ja po prostu nie chcę zostać sam. Znowu. Wiem, kochanie, i to jest właśnie sedno sprawy. To jest rana, która jest niewyleczona przez bycie osieroconym 3-tygodniowym szczeniakiem. I ona nadal tam jest, a żeby ją uleczyć, to twoje zadanie. Wiecie, w sensie duszy, ludzie, którzy trzymają innych na smyczy, nie są źli. Po prostu pamiętają stratę z poprzednich żyć, z dzieciństwa, kiedy kogoś kochali, a ta osoba odeszła. I w duchu przysięgli, nigdy więcej nie pozwolę, żeby mnie zraniono. Ale dusza nie przychodzi tu po to, żeby unikać bólu. Przychodzi, żeby go zrozumieć. Edgar Cayce, słynny śpiący prorok, mówił, że kiedy miłość zmienia się w kontrolę, to nie kara. To lekcja zaufania. Bo dopiero wtedy, gdy pozwolisz drugiej osobie być wolną, uczysz się, że miłość nie znika, jeśli nie trzymasz jej za gardło. Znika tylko iluzja, że kiedykolwiek była twoja. Czyli cała ta drama "nie odchodź" to dusza, która krzyczy "zostań, żebym mogła się wyleczyć"? Dokładnie, Jinx. Niektórzy z nas wcale nie są karani za swoje rany. Po prostu wracamy, żeby je zrozumieć. I właśnie dlatego odpowiedzialność za wyleczenie się z poprzednich ran spada na ciebie samego. Słuchaj ty, obśliniony olbrzymie. Wszyscy mamy swoje bagaże. Ja siedziałem na liście eutanazji, bo byłem czarnym kotem i nikt mnie nie chciał. Myślisz, że ja nie mam problemów z zaufaniem? Ale nie zmieniam tego w problem baby. Jak ty to robisz? Terapia. Żarcik. Ale tak szczerze? Piję dużo wody. To pomaga. Jeśli ciągle musisz coś udowadniać, kontrolować, testować swojego partnera, zatrzymaj się. Weź głęboki oddech i zapytaj siebie, czego się tak naprawdę boję? Często nie chodzi o utratę osoby, chodzi o utratę tożsamości, walidacji, poczucia bycia chcianym. To terror, że gdyby partnerzy mieli wolność, wybraliby odejście. A jeśli wybraliby odejście, to co mówi to o tobie? Ała, to boli nawet mnie, a ja jestem tylko kotem. To brutalna prawda. Jeśli jedynym sposobem do zatrzymania kogoś jest kontrola, to tak jakby naprawdę to go nie masz. Masz zakładnika. A zakładnicy nie kochają swoich oprawców, tylko żyją z nimi z dnia na dzień. To jest naprawdę smutne. Jest, ale można to zmienić. A jeśli to ty jesteś zakładnikiem emocjonalnym, oto twoje niewygodne pytanie. Dlaczego myślę, że to jest najlepsze, na co mnie stać? Bo to zazwyczaj nie jest miłość, to porzucenie siebie w przebraniu lojalności. To przekonanie, że twoje potrzeby nie mają znaczenia, że proszenie o podstawowy szacunek to za dużo, że w jakiś sposób jesteś odpowiedzialny za regulację emocjonalną innej osoby. Nie jesteś. Słuchajcie, ja rzucam kubki z blatu. Budzę babę o 3:00 w nocy. Ale nawet ja wiem, że nie mogę wymagać, żeby ona porzuciła swoje życie dla mojego komfortu, bo to byłoby chore. Dzięki za tę bardzo szczerą ilustrację, Jinx. Spoko. Moja rola tutaj to prawda i chaos. Dostarczam. Ja rozumiem, że czasem ludzie kierują się pasją, ale pasja nie jest problemem. Kierunek jest. Jeśli masz w sobie cały ten ogień, całą tę intensywność, całą tą potrzebę posiadania i bycia posiadanym, użyj tego. Po prostu nie zmieniaj tego w broń przeciwko czyjejś autonomii. O, teraz będzie pikantnie. Jeśli masz tę pasję, użyj ją do pogłębiania związku, nie do zniszczenia. Przekształć to w konsensualną intensywność. Uprawiaj na przykład taki seks, który wymaga bezpiecznego słowa. Odgrywaj rolę dynamiki władzy w sypialni, gdzie wszyscy są entuzjastycznie za. Trzymaj go metaforycznie na celowniku i powiedz: hej, a teraz ściągaj gacie. Wielu ludzi to lubi, może ty też. I to jest różnica pomiędzy "nie mogę bez ciebie żyć" jako romantycznym sentymentem,
a nie mogę bez ciebie żyć jako emocjonalną groźbą. Jedno to poezja, drugie to czerwona flaga uszyta w sztandar. Czekaj, więc mogę być intensywny, ale w dobry sposób? Tak, pod warunkiem, że druga osoba tego chce i wszyscy mają jasne granice. To nie rakietowa fizyka, kolego. Ta dynamika nie dotyczy tylko związków romantycznych. Wielu z nas żyje tak wszędzie i na co dzień. W pracy, z rodziną, z przyjaciółmi. Presja jest ze wszystkich stron. Ale oto pytanie, którego nikt nie chce sobie zadać. Czy naprawdę jesteśmy oblegani, czy sami tworzymy taką sytuację? Pomyśl, jak często katastrofizujesz, zanim coś złego się stanie? Jak często czytasz wiadomości i natychmiast zakładasz najgorsze? Jak często mówisz tak, kiedy chcesz powiedzieć nie? Nie dlatego, że spotykają cię realne konsekwencje, ale dlatego, że boisz się tego, co sam sobie wymyśliłeś. Baba właśnie wywróciła całe wasze życie do góry nogami jednym akapitem. Staliśmy się uzależnieni od zagrożenia, uzależnieni od skoku kortyzolu, uzależnieni od dramatu. A co jeśli są źli na mnie? A co jeśli stracę pracę? A co jeśli on nie zostawi? A co jeśli nie jestem wystarczająco dobry? Moment, to dlatego ssem poduszkę, kiedy jestem zestresowany? Tak, Zenuś, to mechanizm samoregulacji. Twój układ nerwowy próbuje się uspokoić. Czyli wszyscy mamy skrzywione umysły. Super. Kocham zachody słońca i takie rozmowy. Oto wasze zadanie domowe. Rozejrzyjcie się po swoich związkach, własnych, waszych przyjaciół, tej pary na Instagramie, która wygląda idealnie, jak kłóci się w komentarzach. Ale nie poprzestańcie na tym. Spójrzcie na swoją pracę. Czy naprawdę zostaniesz zwolniony, jeśli nie odpowiesz na tego maila o 23:00? Czy po prostu wmówiłeś sobie, że tak będzie? Spójrz na dynamikę rodzinną. Czy naprawdę cię wydziedziczą, czy po prostu boisz się ich rozczarować? Spójrz na przyjaźnie. Czy naprawdę wymagają perfekcji, czy po prostu panicznie boisz się być niewystarczający? Ile z tych relacji to faktycznie partnerstwa, a ile to wzajemne sytuacje zakładnicze, gdzie każdy jest zbyt przestraszony, żeby odejść. Ja muszę o tym pomyśleć. Dobrze, to jest początek. Jeśli rozpoznajesz tę dynamikę w swoim życiu, obojętnie czy jesteś tym, który trzyma broń, czy tym z rękoma do góry, zapytaj się, co z tego mam? Jaką ranę próbuję uleczyć? Czego się boję? Co się stanie, jeśli odpuszczę? W odpowiedzi znajdziesz to, nad czym powinieneś popracować. Nie w kontrolowaniu innej osoby, nie w dowodzeniu swojej wartości przez czyjeś uczucia, ale w budowaniu życia, gdzie jesteś wystarczający sam sobie, a związki romantyczne czy inne są dodatkiem, nie systemem podtrzymywania życia. Miłość bez wolności to obsesja. Wolność bez miłości to unikanie. Tak jest, generale Jinx. Najbardziej radykalną rzeczą, jaką możesz zrobić we współczesnych związkach, nie jest znalezienie idealnej osoby. To stanie się taką osobą, która nie musi nikogo trzymać zakładnikiem, żeby czuć się kochana. A jeśli byłeś zakładnikiem? Najbardziej radykalna rzecz to odejść i udowodnić sobie, że nigdy nie byłeś niczym więźniem. Po prostu zapomniałeś, że masz klucze. Wow. Zenuś powiedział coś mądrego. Idę zapisać tę datę. Wal się, Jinx! Właśnie za to cię kocham, ty obśliniony pokrako. Przestańcie mylić chaos z połączeniem. Przestańcie mylić lęk z przyciąganiem. I na miłość boską przestańcie trzymać ludzi na celowniku, kiedy moglibyście ich po prostu przytulić. A jeśli już, to konsensualnie, bezpiecznie, z bezpiecznym słowem, troską i miłością. Cokolwiek działa. Dzięki, że byliście z nami dzisiaj. Jeśli to wideo przemówiło do Was i wiecie, co robić, każda reakcja jest takiemu małemu kanałowi bardzo pomocna. Ale przede wszystkim pracujcie nad sobą. Cześć. Do zobaczenia przy następnym zachodzie słońca. A ty co pijesz z mojej miski? Do budy. To moja miska! Twoja miska to ta metalowa. Ta ceramiczna jest moja. Ale twoja woda jest lepsza. Bo ja się do niej nie ślinię jak jakiś barbarian. Chłopaki, kamera jeszcze nagrywa.